Witajcie moi mili w dzisiejszym filmie Ostatni Mohikanin, który jakimś cudem przy tej całej zielonej, ekologicznej nagonce jest utrzymywany przez WAG przy życiu. Wiesz, w sumie zielona nagonka to i zielony samochód Audi RS3, najnowsze, poliftowe. Taki Kermit zielony, ale bardzo bojowo wyglądający, prezentujący się. Został mi on udostępniony przez wypożyczalnię Rentaka. Warszawa i okolice, zapraszam, sami możecie sobie potestować ten wóz. Na hasło, Petrolhead normalnie, tak? Otrzymacie 20% zniżki. Oczywiście nie muszę mówić, że mamy do czynienia z RS3 w wersji Sportback, bo są dwa nadwozia RS3, sedan i Sportback. W zasadzie nie muszę mówić, ponieważ tutaj jest napisane, no nie wiem, czy to widać, czy nie. Rzecz jasna, jest to bardzo szybki, sportowy Hyperhatch, 400-konny, napęd na wszystkie koła, no i wisienka na torcie, 5 cylindrów pod maską oczywiście. Polifcik, no to tutaj zaszło troszeczkę zmian, nawet tutaj emblemat jest inny. Ale wiecie co, jeśli chodzi o RS3 lifting, no to jest po prostu takie odświeżenie. Raczej tutaj nie ma ewolucji. Jeśli mowa o S3, no to tam jest rewolucja, bo jest dodany Torque Splitter. Tutaj jest Torque Splitter, ale był już wcześniej. Wygląd zewnętrzny, każdy wie, jak wygląda RS3? Myślę, że tak, ale nie każdy wie, jak wygląda taka poliftówka. No jest to dość świeży temacik. Mordeczka jest tutaj całkowicie zmieniona. Wcześniej ja widziałem w przedlifcie, tutaj były jeszcze jakieś wlociki. Zostały one zlikwidowane na rzecz powiększonego grilla. Aczkolwiek wygląda to tak, jakby ten samochód miał maskę taką wielką nałożoną czarną. I w zasadzie tutaj ten grill, mimo iż jest bardzo duży, no i w ogóle potężny jak na hatchbacka, nie jest on jakiś taki strasznie rzucający się w oczy i tak nie pomyślelibyśmy, że on tu nie pasuje czy coś. Proszę, emblemacik. Też tutaj takie rąbki. Radar po środku. Auto fajnie wyposażone. Tutaj takie wloty. Wszystkie w zasadzie wloty są tutaj prawdziwe. Tutaj proszę bardzo, jak zajrzymy tak. O, jest chłodniczka. Tutaj też przelot, aerodynamika od strony kierowcy. Też prawdziwe. Widać tutaj chłodniczkę. No, lepiej niż w A45S, ponieważ w A45S jeden z tych bocznych był fejkowy. No jak ja miałem Mercedesa AMG A45S, czyli bezpośredniego konkurenta RS3. Ojejku, w komentarzach działy się naprawdę dantejskie sceny. Nie, no może dantejskie nie, ale kłóciliście się, co jest lepsze. Wiecie, to kwestia gustu. Niektóre rzeczy mi się wydaje będą lepsze w Mercedesie, niektóre oczywiście w RS3. RS3 jest znacznie szersze od A3. Tutaj jest przelot. No obawiam się, że akurat nie, ale ładnie to wygląda. Koła, ciekawe, czy tutaj są też szersze oponki z przodu niż z tyłu. Koła 19-calowe, rozmiar opon z przodu 265×30, a z tyłu 245×35. Niektórzy powiedzą, o kurczę, ale dziwnie, ale skoro mamy tutaj cięższy troszeczkę silnik z przodu, no bo 5-cylindrowy, nie 4, jak we wszystkich hot hatchach, czy też hyper hatchach, no to jakoś tutaj Audi po prostu musiało powalczyć o to, by ten samochód wciąż dobrze się prowadził. Taka RS3 dobrze się prowadzi, już się tym nie przejmujcie. Szczególnie jak mamy tutaj dobrane aktywne zawieszenie, bo w serii nie ma aktywnego zawieszenia w RS3, tak jak w A45S. Zderzak z tyłu też całkowicie został zmieniony. Proszę, dwie wielkie bomby po obu stronach. Tutaj po środku taki, wygląda to trochę jak jakiś czytnik na karty. Zobaczcie, tutaj mamy spoiler, taki dyfuzor i spoiler jednocześnie. Jest to funkcjonalne. Lampy w polifcie też są inne. Proszę bardzo, z takimi animacjami. Nie wiem, czy to będzie widać, czy mi się teraz odpali. Nie, chyba z tyłu nie. Z przodu już powinno być ok. O, proszę, dobrze to wygląda, naprawdę dobrze to wygląda. Ogólnie jak dla mnie RS3, czy to przedlift, czy to polift, prezentuje się naprawdę grubaśnie. Szczególnie właśnie z przodu, jak ta morda jest taka szeroka. Nie powiedziałbym, że jest to jakiś grubas, który szybko biega, a raczej taki, no taki fit, taki ktoś fit. Jest to ogólnie konfig na 350 000 złotych. Tak jakbyśmy weszli w konfigurator i sobie ten wóz skonfigurowali. Mamy tutaj czarne elementy, fajnie kontrastujące, myślę, z tym zielonym lakierem. Dodatkowo moglibyśmy tutaj jeszcze mieć karbonowe elementy. Te koła też wymagały jakiejś tam dopłaty. Jest tutaj tempomat aktywny. Właśnie tak jak wspomniałem, jest aktywne zawieszenie. Właśnie, jeśli chodzi o zawias i napęd, no to mamy tutaj oczywiście ten cały słynny już wagowski Torque Splitter, dzięki któremu ten wóz prowadzi się naprawdę świetnie. Szczególnie to czuć przy wyjściu z zakrętu. Jak dobrze pamiętam, jest to taki dyferencjał z dwoma sprzęgłami i to wszystko po prostu się tam mieli, wiecie. Ale w polifcie zostało oprogramowanie tego Torque Splittera zmienione. Został też zmieniony soft zawieszenia oraz zmieniony soft
wydechu, przepustnic właściwie. Znaczy mi się zdaje, że został tutaj grzebnięty soft silnika, bo właśnie od softu silnika możemy sobie zmienić, jak ten wydech ma chodzić nam w aucie. Kurczę, raz słońce, raz chmura, ale zobaczycie, no w każdym świetle po prostu ten wózek się prezentuje. Też takie grube tutaj progazy, zobaczcie, buta przykładem, zobaczcie jaki to jest wielki ten próg. Też zwracam tutaj uwagę, że ta część z tyłu czarna na dole też znacznie nam odstaje. Tutaj mamy fejkowe jakby takie wyloty. Wiecie, no nowoczesny samochód, ale końcówki wydechów są prawdziwe. Właściwie te końcówy są elementem zderzaka, ale z obu stron, o, jest taka sytuacja, nic wam nie muszę opowiadać. Zobaczcie, bagażnik. Podobno ma 282 litry. Emblemat tutaj też jest zmieniony w polifcie. No, 282 litry wydawałoby się, że jest to mało trochę. Ale ja wiem, taki hatchbackowy, typowy. 212V, jakieś tutaj haczyki. To na przykład, to nie wiem do czego jest, szczerze mówiąc. Możecie napisać w komentarzu. A piernicze RS3 i będziemy w bagażniku grzebać. Jest tutaj keyless. Też bodajże nie jest to seryjny element wyposażenia, trzeba dopłacić. Boczek drzwiowy z tyłu. Tutaj może być trochę twardo, jest twardo. Tu jest miękko, alkantarka. I tutaj jest twardo, cała wnęka jest twarda. Audio Sonos, nie ma tutaj Bang & Olufsena już w polifcie. W przedlifcie bodajże był, a tutaj jest ten Sonos. No nie gra on może tak jak Bang & Olufsen, ale to jest akcesoryjne audio w tym samochodzie. No i skórka, ekoskórka połączona z alkantarą, która proszę, jest w rąbki. Ok, to wszystko wygląda. Fotele mamy tutaj akurat standardowe, jak na standardy RS3, ale w czasie, kiedy ten samochód był zamawiany i produkowany, nie było możliwości wybrania tych performance'owych foteli z karbonem. Doszły one właśnie w polifcie. O, ładny dźwięk. Przodu jest tak samo? Bardziej mechanicznie troszkę, ale jest ok. Boczek drzwiowy z przodu, no jest trochę lepiej, bo tutaj przynajmniej jest miękko. Proszę, takie designerskie klamy. To jest taki grafitowe jakby. Polift ma zmieniony boczek drzwiowy, ponieważ tutaj, jak się dowiedziałem, jest oświetlenie ambiente, jakby perforacji takiej w alkantarze. No i co? Tutaj jest miękko, tutaj twardo i fotele. Tak one wyglądają. RS, Duma, auto świeżynka, ledwo dotarte, ma 2600 km jakoś. Fotel kierowcy jest elektryczny, zostało też tutaj dobrane, nie są dwa fotele elektryczne, ale fotel kierowcy chociaż żeby był. Emblemacik RS3, widzę, jest to podświetlane. O, akurat teraz chmurka wyszła, to bardzo dobrze. Drzwiami muszę przyznać, troszeczkę trzeba tak mocniej szarpnąć, żeby się zamknęły, ale myślę, że to jest jeszcze uszczelka do ułożenia. No i co, może od razu odpalimy. No, troszeczkę wyższe obroty, no ale deska rozdzielcza, widok z perspektywy kierowcy. Widoczność jest tutaj spoko. Mamy oczywiście czujniki parkowania przód, tył i kamerę cofania. Wiecie, no jest to A3 na sterydach, no to musi być tutaj chociaż troszeczkę poprawnie. Deska rozdzielcza tu jest miękka, tutaj już twarda. Tu mamy dekor, taki a la carbon, no bo to jest carbon. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Dumnie Quattro. Huracanowato, Lamborghiniowato. No te nawiewy jakoś tak mi się kojarzą właśnie z Lamborghini, ale Lamborghini to też przecież WAG. Czy ona została zmieniona względem przedlifta? Chyba nie. No w przedlifcie no oczywiście inne kolory zostały dodane, jakieś takie pierdoły. Zupełnie inna jest kierownica. Podcięcie tutaj, znaczy nadcięcie, podcięcie. No proszę, nawet u góry. Spoko jest, perforowana. Emblemat RS. Tutaj proszę, tak to wygląda. Też w trójwymiarze to ładnie tak na żywo wygląda. Nie wiem jak na filmie wyjdzie. No i tutaj mamy haptyczne takie jakby panele. Generalnie prosto się to obsługuje. Ok. Klika w bok. Jeszcze tak sobie można tutaj, o, czekajcie, o, w ten sposób, taki gładzik, ale obsługa kierownicy jest 100 razy lepsza niż w Mercedesie A45S. Proszę bardzo, czekajcie, tutaj chyba nic nie będzie. Od razu zerknijmy sobie na licznik. No, proszę bardzo, w bok. Uzupełni płyn do spryskiwaczy. Nawigacji tutaj jako takiej nie ma, ale jest Android Auto i Apple CarPlay. Tu jakie przyciski RS. No to mamy tryb RS Individual, który możemy sobie oczywiście konfigurować. No i proszę, Torque Splitter, jak ma nam działać, napęd, zawieszenie, układ kierowniczy, dźwięk silnika,
C. Gdy wciśniemy ten przycisk, no to odpala nam się tryb RS Performance, który też możemy spersonalizować, ale opcji tutaj jest mniej do personalizacji. Ogólnie takie tryby jazdy, Efficiency, jest tutaj tryb żeglowania, system Start-Stop, Auto Dynamic Efficient, proszę, Comfort. Pokazałem Wam licznik, no to też tutaj wejdziemy sobie, o, tutaj, ustawienia. System multimedialny jest spoko w obsłudze. Mi się wydaje, że się chyba mniej troszeczkę tnie w polifcie. Audi Virtual Cockpit, no jak widzicie, proszę bardzo, w ten sposób. O, i klasycznie. View, to w każdym z tych trybów możemy sobie jeszcze coś robić. No przykładowo weźmy tutaj w Performance. No wiecie, takie tam, jeśli chodzi o same multimedia, no to co? O, proszę bardzo. Jest ok. Normalny taki system multimedialny. Cyfrowe sygnatury świetlne. I zobaczcie, tutaj też możemy sobie personalizować, jak mają nam lampy do jazdy dziennej świecić. Mega. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. Brawa dla Audi, że można było tutaj zachować fizyczne przyciski w tak nowoczesnym samochodzie. Samochód jest nam w stanie sam zaparkować. Tutaj mamy tutaj są asystenci. No, ostrzeganie prędkości i tak dalej. No, tutaj akurat, wiecie, nowy samochód, no to też automatycznie nam się tutaj włącza, że jak przekroczamy prędkość, no to pika nam. Tak jak zawsze Wam mówię, byłoby to ok, jakby idealnie samochód czytał ograniczenia prędkości, ale jeśli nie czyta idealnie, no to jest to bez sensu, ale tutaj jest taki przycisk, gwiazdeczka. Ja tutaj sobie ustawiłem, że szybko można te powiadomienie wyłączyć, też pikanie. Ładowarka indukcyjna, 2 porty USB-C, tutaj dużo black piano, troszeczkę może to się rysować, no i taki dzyndzelek, uchwyty na kubeczki, podłokietnik regulowany w 2 płaszczyznach, no i tutaj jeszcze schowki. Tutaj już nie będziemy tak zaglądać, no jakieś tam, wiecie, dokumenty. Drzwiczki są miękko wykończone, ale jak już włożę tutaj rękę, no to tam jest twardo. Możemy gasić i zajrzyjmy pod maskę. I to wiśnia na torcie tego samochodu. Będzie łatwo? Nie. Tak. 5-cylindrowe 2,5 TFSI. Coś pięknego, 400 koni mechanicznych, 500 Nm. Oczywiście jednostka ta jest skonfigurowana z szybką automatyczną 7-stopniową, dwusprzęgłową skrzynią biegów, która nawet szybko działa, muszę przyznać. No szybko działa. Bardzo fajnie, że ten samochód jest też dość bezpośredni. Nie ma jakichś takich lagów, tak jak mają przykładowo Audi z silnikiem diesla. Tam lagi są po prostu... Ojejku, szczególnie jak się wsiada z samochodu elektrycznego. Jak ja z Tesli kiedyś wsiadłem w Audi z dieslem pod maską, takie nowoczesne, ja naprawdę byłem zdziwiony. Tutaj jest bardzo spoko, bez uwag. Eco-feature'y, no tak jak Wam mówiłem, tryb żeglowania oraz system start-stop. Też mamy tu jakieś wygłuszenie, ocieplenie. Testu zużycia paliwa już nie będziemy sobie robić, ale ogólnie jak tak poza miasto sobie wyjedziemy, jesteśmy w stanie tutaj zejść poniżej 8 litrów. Poniżej 7 to już bardziej troszeczkę musimy się namęczyć. Może później nakręcę jakąś rolkę taką eco-drivingową z autostrady na ten parking. Będziecie sobie mogli obejrzeć na Facebooku czy tam na Instagramie. Tutaj odcinek performance'owy, osiągi. Producent deklaruje, że taki oto Kermit do pierwszej setki powinien rozpędzić się w 3,8 sekundy. Prędkość maksymalna, są 2 opcje, 250 albo jakoś 280 czy 290 km na godzinę, zależnie jak sobie skonfigurujemy samochód. Tutaj, jak się dowiedziałem, ten wóz ma wpisane 250. Wiecie, takie to troszeczkę dziwne, jak tam doposażymy samochód o jakiś pakiet, nie wiem, super, kierowcy Audi, to mamy wyższą prędkość maksymalną, no a tak normalnie niższą. To co, jeszcze jakiś soundcheck i myślę, że możemy przenieść się na autostradę. Ciekaw jestem, jakie tutaj wyjdzie 100-200, ale myślę, że poniżej 10 sekund, no jak najbardziej. Przedlift robił niecałe 10 sekund. To jesteśmy na miejscu, palimy maszynę, ale proszę, tutaj ciągnik jedzie.
Wiecie co? Coś wam pokażę. Zapłon. Wrzucamy sobie tutaj tryb Dynamic i teraz, gdy będziemy trzymać dłużej przycisk od startu silnika, no to jest tutaj coś takiego jak Emotion Start. No, takie potwierdzenie, no. Ja pierniczę. Dobrze to gada. Powiem wam, taki Kermit po cyklu testosteronu. Taki ciężki temat, ciężko, ale dzięki temu odpychanie lekkie. No panie, niecałe 4 sekundy do setki. Zobaczcie, ja już odpaliłem, przygazowałem. Średnie zużycie paliwa z 15 km 7,2 litra. Było 7,1 jakoś. Jechałem sobie spokojnie przez niemieckie wioski i krajówki. Można. Dobra, ruszamy. Klimatyzacja wyłączona. A ja to tak lubię ze skrajności w skrajność. Od eco-drivingu po kagańczyk. Albo jeszcze lepiej, koniec skrzyni biegów. Ale nie w tym przypadku raczej. No tutaj będzie do kagańczyka. I od razu jest tutaj dużo sztywniej. No, dużo sztywniej i auto bardzo jest chętne, by sobie tutaj strzelić boka. Tutaj nie będę się zatrzymywał, żeby pokazać wam race start, jaki tutaj jest. Czekajcie, przejedziemy sobie przez te fikoły tutaj. Jeszcze tutaj będzie jeden i będziemy mogli sobie zmierzyć 100-200. I teraz jest pod wiatr. No, nas tutaj majta trochę. Dobra. I pod wiatr 10,68. Ale spokojnie. Też pamiętajmy, że mamy tutaj prawie pełny bak paliwa. W ogóle wyzeruje zużycie paliwka. No i dobra. Co? Tutaj czekamy, aż Skoda zjedzie. Skoda już tutaj wcześniej, ładnie kierunkowskaz, że planuje zjechać bardzo ładnie. No i dobra. Ale jest wiatrzysko, aż tutaj czuć po aucie. Układ kierowniczy jest dość czuły. Trzeba troszeczkę uważać. Czekajcie, tu muszę odpuścić, bo dwie ciężarówki i nie wiemy, co jest za górką. Także takie bezpieczne 200-210 km na godzinę. No i tam jest wyprzedzanie już. No nie deptam. Na razie nie deptam. Myślę, że taki prawdziwy pomiar 100-200 i 200-250 zrobimy sobie po zawrotce. Nie wiem, z 265 licznikowe tutaj maszyna powinna pokazać. Licznik ustawiłem taki, nie wiem, kojarzący mi się troszeczkę z latami 80. i 90. Taki DigiFizz, pamiętam w Golfie dwójce kiedyś był Rally chyba, bo nawet w GTI niektóre, ale Rally Golf 2 podobny, taki DigiFizz był. No dobra. Jeszcze nie zaczął się odcinek specjalny, ale to chyba zaraz 2.5 zapnę. Kurczę, i zapowiedzi drogowe? Chłopie. No i teraz pod górę. Policja z naprzeciwka, ale to nic, tutaj można. Dobra. Muszę odpuścić, bo tu może być wyprzedzanie, trochę jest ruch. No kurde, 252 było. Nie, BM-eczka chciała zmienić pas, ale nie. No musimy tutaj przymusowo ze względu na ruch w stylu luźnego Ryszarda jechać, tym bardziej, że mamy tutaj mistrza lewego pasa. I do takiego elementarzowego. Elementarzowego. Gdybym miał robić wpis w Wikipedii, kto to jest mistrz lewego pasa, to zrobiłbym zdjęcie właśnie temu panu albo pani. No nie, nowa BMW 7. Średnie zużycie paliwa póki co 32 litry. 32 litry. O kurczę. Bak mamy tutaj pewnie z 55 litrów, także zasięg byłby tutaj no nie za duży, no. Dobra. Boczny wiatr będzie, jak zawrócimy. A i dlatego mnie tutaj tak troszeczkę miota. No. No dobra, i tutaj kagańczyk 254 km na godzinę według GPS.
realne. No, mamy tutaj tempomat aktywny, ale nie wiem, czy to jest wymóg jakiś homologacyjny, czy co. Ale jest on na 210 km na godzinę maksymalnie ustawiony. No maksymalnie można go ustawić na tyle. No mam nadzieję, że Was nie wystraszyłem tym zużyciem paliwa. No widzicie, zwolniliśmy i już jest 28,8. Zrobimy sobie soundcheck. Tutaj już nie, że wypada, ale po prostu trzeba i dzida. No jest, to jest właśnie to. Oj kusi, by sobie tym samochodem troszeczkę tak ostrzej pojechać. Oj kusi. Wydaje mi się, że oprócz dźwięku z wydechu jest tutaj też lekkie podbicie z głośników. Ale fajne, takie naturalne. Link do wypożyczalni, z której możecie sobie wypożyczyć ten wóz, jest w opisie filmu. I powiem Wam, jest zima, ale jest to bardzo fajna opcja właśnie na zimowe wieczory na przykład, ponieważ no jako iż mamy tutaj napęd quattro, no to możemy skorzystać tutaj z osiągów. No patrzcie, dzisiaj jest no mniej więcej 0 stopni, a ja tutaj 0-100 poniżej 4 sekund zrobiłem. No i dobra, i tutaj o, no zobaczymy. Lekko pod górkę, teraz lekko z górki, ale jest boczny wiatr, który nam nie pomaga. No 10,55, mniej więcej równo. A to cholerstwo przez boczny wiatr. Może później jeszcze sprawdzimy, jak będzie z wiatrem w plecy. Dobra, wiecie co, ja tutaj zwolnię. Może skorzystamy sobie z tej chwili, uroczej chwili i sprawdzimy prędkości obrotowe. No to 7 bieg, takie co, 160 km na godzinę to jest 2811 obrotów. 140, no jest 140, jest 140, 2507 i 120, no to będzie 2000, gdzieś tam było 83. Dobra, na początku będzie troszkę z górki. O, chyba udało mi się, zdążyłem. Teraz lekko pod górkę. No prawie równo, 9,94. No widzicie, tutaj już fraterek troszeczkę w plecy. Tutaj znowu lekko z górki, lekko pod górkę. Mniej więcej równo, 12,72 i ponownie kagańczyk. No i okej. W tym odcinku to by było na tyle. Średnie zużycie paliwa z próby autostradowej 29,7. Coś pięknego. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten film Wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.